Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Pomyślałam sobie, że fajnie będzie zrobić taką krótką serię, może będzie kilka filmików, które będą dosyć krótkie i będą pokazywały fakty i mity dotyczące welonek, a także różne ciekawe informacje. Na tyle krótkie, że nie zasługujące na oddzielne odcinki, ale będę właśnie tak kompilować po 7-10 takich krótkich faktów, mitów i co jakiś czas wstawiać takie filmiki. Pierwszy będzie dosyć oczywisty, natomiast bombę zostawiam na koniec. Zostańcie ze mną do samego końca. Welonki mogą żyć w kuli. Mit. Niestety nie byłabym sobą, gdybym o tym oczywiście nie zaczęła opowiadać. I od tego w ogóle całej serii nie rozpoczęła, dlatego że ciągle spotykam się z tym, że dalej dużo ludzi uważa, że welonki mają zupełnie minimalne wymagania. Są praktycznie na tyle niewymagające, że można je trzymać w kuli. Można je też rozdawać jako prezenty na różnych festynach czy imprezach. Dlatego muszę od tego zacząć, zwłaszcza, że widzę, ile na przykład wyświetleń na YouTubie mają filmiki o welonkach w kulach. Dlaczego kula się nie nadaje? Po pierwsze, dlatego, że niestety bardzo trudno do kuli jest przymocować filtr czy jakikolwiek napowietrzacz z powodu jej kształtu. Wiadomo, złote rybki potrzebują nadfiltracji, czyli dobrze by było, gdyby cała woda, jaka jest w akwarium, była filtrowana 6, a nawet 10 razy na godzinę. Dodatkowo potrzebują oczywiście napowietrzacza. Kule są zazwyczaj małe, mają tylko kilka litrów. Już mówiłam Wam, że złote rybki, te ozdobne, potrzebują na pierwszą 75, na kolejną 35 litrów, a te zwykłe, czyli komety, szubonkiny i po prostu podstawowy gatunek, te wartości nawet muszą być podwojone. Przy tak małej powierzchni niemożliwe jest utrzymanie odpowiednich parametrów wody. Mówiłam Wam już wielokrotnie, że welonki są nazywane brudasami w środowisku, dlatego że bardzo dużo odpadów produkują, co oczywiście wpływa na to, że te odpady produkują bardzo dużo amoniaku i musi mieć naprawdę dobrze przecyklowane akwarium, żeby pozbyć się tego amoniaku i zamieniać je na kolejne substancje, azotyny, azotany, żeby nie było toksyczne. No i niestety kula jest toksyczna. Dodatkowo, już pomijam wszelkie napowietrzacze. Oczywiście krótka wzmianka o napowietrzaczach, że to, że mamy napowietrzacz, to on nie znaczy, że on wpuszcza powietrze do akwarium. Bąbelki fajnie wyglądają, ale oczywiście w napowietrzaczach chodzi o to, że ruszają taflą wody i to dopiero sprzyja wymianie gazowej. Natomiast kształt kuli z samego wyglądu swojego już widać, że nie wpływa na wymianę powietrza, dlatego że jest zwężona na górze. Niestety takie rybki nie mają odpowiedniej ilości tlenu. Już sam kształt kuli budzi bardzo wiele zastrzeżeń, dlatego że rybki są zmuszone właściwie, żeby pływać w kółko. To bardzo niekorzystnie wpływa na ich psychikę i po prostu mogą nawet zwariować. A także ta wypukła powierzchnia kuli jest trochę jak soczewka. Wpływa na to, jak my widzimy rybę, ale także jak ryba widzi nas. Złote rybki pamiętają tylko ostatnie 3 sekundy. Mit. Po angielsku spotyka się z takim określeniem jak goldfish memory, czyli pamięć złotej rybki. Nie wiem, czy to funkcjonuje po polsku, ale chodzi o to, że w ogóle mówi się tak o kimś, kto bardzo szybko zapomina. A to wcale nie jest prawda. Można to udowodnić nawet prostym eksperymentem, który możecie wykonać w domu. Jeden z takich eksperymentów został przeprowadzony przez chłopca na projekt w szkole. Przez jakiś czas razem z jedzeniem wrzucał czerwony klocek Lego do akwarium. Początkowo oczywiście rybka się go bała, a potem zaczęła kojarzyć, że aha, czerwony klocek to znaczy, że jest karmienie. Później chłopiec przez tydzień przestawał wrzucać ten klocek, a po tygodniu wrzucił go znowu i zauważył reakcję, że rybka automatycznie zaczęła szukać pożywienia, więc miała na tyle rozwinięte kojarzenie i zdolność myślenia, a także pamięć, że pokazuje, że przynajmniej ten tydzień nie zapomniała, że klocek znaczył jedzenie. Inny eksperyment był taki, że przez pewien czas puszczano rybkom, oczywiście przy karmieniu, już żeby inaczej,
Złote rybki są motywowane jedzeniem. Puszczano im przy jedzeniu jeden utwór muzyczny, czy jeden dźwięk. A co ciekawe, później wypuszczono je na zewnątrz na 6 miesięcy i po 6 miesiącach zagrano ten sam utwór na brzegu. To był jakiś większy zbiornik i te rybki przypłynęły. Więc potwierdza to, że nawet po 6 miesiącach nie zapomniały tego dźwięku i wróciły na jedzenie. Złote rybki są inteligentniejsze niż się wydaje. Potrafią przetwarzać informacje, mają świetną pamięć. Welony też mają zdolność do uczenia się. I jest to nauka nie tylko prostych rzeczy, ale także bardziej skomplikowanych, jak na przykład pływanie w tunelu też, ale w labiryntach można też wytresować złote rybki, żeby na przykład wrzucały mini piłeczki, takie jak do golfa, do bramek. Oczywiście to wszystko odbywa się na drodze motywowania pokarmem. Welony również rozpoznają swojego właściciela, a także można zaobserwować, że okazują pewien niepokój w stosunku do nowych osób. Te wszystkie przykłady pokazują, że złote rybki nadają się do bardziej kompleksowych zadań i mają całkiem dobrze rozwinięte mózgi. Welony nie mają uszu, to znaczy, że nie słyszą. Mit. Złote rybki słyszą przez ucho środkowe, które znajduje się w ich głowie. Ich ucho środkowe składa się z takich malutkich kostek, które drgają na skutek dźwięku czy wibracji. No i właśnie drgania tych kostek są interpretowane przez ryby jako dźwięk. Przez ciało welonów przebiegają też linie boczne, które interpretują drgania wody czy jakieś delikatne wibracje również jako dźwięk. Złote rybki nie wydają dźwięków, to czy się ze sobą komunikują? Tak. Niektóre gatunki ryb wydają dźwięki do komunikowania się ze sobą, natomiast złote rybki, welony nie wydają dźwięków, ale to nie znaczy, że się ze sobą nie komunikują. Komunikują się za pomocą mowy ciała i feromonów. Jeśli złote rybki są zestresowane, pływają nerwowo albo chowają się i to ma zakomunikować innym rybom, że zbliża się niebezpieczeństwo. Stres także wspomaga wydzielanie się hormonów do wody, co automatycznie daje odpowiedź neurologiczną u innych rybek, że jest jakaś sytuacja stresowa i należy się obawiać. Welonka może mieć depresję. Prawda. Naukowcy potwierdzają, że złote rybki mogą cierpieć na depresję. Jeśli zastanawialiście się, dlaczego złota rybka jest smutna i letargiczna, to depresja może być jedną z przyczyn tego stanu. Oczywiście należy najpierw wyeliminować inne przyczyny, czyli możliwą chorobę, złe parametry wody itd. Neurochemia mózgów człowieka i ryb jest naprawdę bardzo zbliżona. Niektóre leki na depresję są nawet testowane na rybach. To głównie chodzi o danie opręgowane. Dr Pittman potwierdza, że ryby z depresją mogą się wycofywać, izolować, zupełnie tak jak ludzie. Na depresję u ryb wpływa brak stymulacji, a u welonów także brak towarzystwa. Małe akwaria z słabym napowietrzeniem również nie poprawiają tego stanu. A dlatego właśnie tak ważne jest urozmaicenie ich życia, polepszanie ich środowiska i koncentrowanie się na ich potrzebach. Jeśli nawet nie mówiąc o welonach, tylko jeśli jest jakiś gatunek ryby, która lubi się chować, należy im zapewnić kryjówki. Welony są stadne i bardzo socjalne i nie powinny być trzymane same. U welonów można oczywiście manewrować też zmianą dekoracji, zmianą substratu, kolorową, ciekawą, urozmaiconą dietą, no i oczywiście dając im przyjaciela i towarzysza do akwarium. Złote rybki krótko żyją. Mit. Mit ten prawdopodobnie bierze się z tego, że dalej jest niewłaściwa interpretacja tego, jakie są odpowiednie warunki dla welonów. Ostatnio byłam w sklepie zoologicznym i zrobiłam kartkę, mam nadzieję, że będzie tutaj zdjęcie, i jakie są odpowiednie warunki dla welonów i także dla tym podobnych rybek. Orenda była bardzo szczęśliwa, bo dostała aż 75 litrów od nich, natomiast takie gatunki jak komety, ten podstawowy gatunek czy szubunkiny między 15 a 20 litrów. Oczywiście taka opieka w bardzo ciasnych pomieszczeniach bez napowietrzania, filtra, znowu wracając do
punktu pierwszego, diametralnie skraca ich życie. Mało który sklep zoologiczny informuje o rzeczywistych wymaganiach takich rybek. I sama jestem, czy byłam nawet ostatnio świadkiem takiej sprzedaży, gdzie po prostu rodzice przychodzą z dziećmi, kupują najmniejsze akwarium i jak największą ilość rybek, do 15 litrów potrafią upchnąć 3-4 rybki. Także oczywiście nie można się wtedy spodziewać, że złota rybka będzie żyła bardzo długo. Jest też tutaj drugi taki koniec tego kija. Jest coś takiego, co się nazywa grooming. To jest ogólnie u psów na przykład to jest właśnie te wszystkie zabiegi fryzjerskie. Ale u rybek to jest właśnie dbanie o dietę, podmianki wody, no i takie właściwie trzymanie ich w takich złotych klatkach, w sterylnych warunkach. I ostatnio natknęłam się na kilka ciekawych artykułów, ale także relacji ludzi, którzy mają takie faktycznie ryby pokazowej jakości, że one nie żyją dłużej niż 3-4 lata w akwarium. I jakie mogą być tego przyczyny? No przede wszystkim to, że strasznie, ale to strasznie mają zmodyfikowaną genetykę. Dąży się do osiągania bardzo nienaturalnych kształtów ciała. Zobaczcie, jak wyglądają perłołuski, a zwłaszcza te pokazowe, to już są właściwie piłki ping-pongowe czy nawet golfowe. Są idealnie okrągłe. Orandy, które Wam pokazywałam, ich ciała są strasznie skrócone, kapturki są ogromne. Cała ta genetyka i to prawdopodobnie, że trzyma się je w takich sterylnych warunkach, że co chwila są podmianki wody, co chwila jakieś leki i tak dalej, to też na pewno wpływa na ich jakość życia przez to, że właśnie są już takie wyjałowione. Także myślę, że jak we wszystkim należy trzymać zdrowy rozsądek. Ja sama jestem przeciwnikiem leczenia wszystkiego, co widzę od razu. Wolę podmienić wodę, poczekać chwilkę i jeśli naprawdę trzeba zastosować leki, to dopiero wtedy stosuję leki, a nie po prostu wrzucam wszystkie preparaty, jakie mam na siłę i robię z tego zupę, bo nie tędy droga. Czysta woda to jest podstawa. Welony mają zęby. Prawda? Sama byłam zaskoczona tą informacją, jak się dowiedziałam o tym parę miesięcy temu. Zęby welonów znajdują się nie na dziąsłach, tak jak u ludzi, tylko w tylnej ścianie gardła. Co ciekawe, że gubią te zęby bardzo często i na ich miejsce wyrastają nowe. Bardzo łatwo jest zlokalizować zęby, mając gołe dno. Tutaj widzicie zdjęcie jednego z zęba, który udało mi się wyłowić. Ale czy to znaczy, że welon może nas ugryźć? Nie. Zęby welonów są dosyć płaskie i służą do rozdrabniania pokarmu. Zresztą znajdują się dosyć głęboko. Welony nie gryzą ludzi. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki odcinek. Podzielcie się w komentarzach, które informacje Was najbardziej zszokowały, albo czy też zbieracie zęby swoich welonów i czy przychodzi do nich wróżka zębuszka. Jak zwykle polajkujcie, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie i zapraszajcie znajomych do oglądania. Pa!